Ruszamy na wędrówkę. Przed nami ponad 200 km, które musimy przejść w 7 dni. Idziemy na piechotę z Warszawy do Gietrzwałdu. A co to takiego ten Gietrzwałd? Wszyscy słyszeliśmy o Guadalupe, o Fatimie i o Lourdes, ale mało kto słyszał o Gietrzwałdzie. Na świecie jest kilkanaście miejsc oficjalnie uznanych przez Watykan, w których objawiła się Matka Boża. Jedno z nich znajduje się w Polsce, właśnie w Gietrzwałdzie, ale w przeciwieństwie do tych objawień w Meksyku, Portugalii czy Francji, objawienia gietrzwałdzkie nie weszły do powszechnej świadomości. Z pewnością przyczynili się do tego zaborcy, Kulturkampf, wojna, no i komuniści, którzy za wszelką cenę próbowali to miejsce wymazać z pamięci Polaków. A jak to wygląda dzisiaj? W ostatnich latach wiele osób dowiedziało się o Gietrzwałdzie dzięki kontrowersyjnej inwestycji Riedla, który na obszarze chronionego krajobrazu Doliny Pasłęki postanowił wybudować składowisko odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Inwestycja Riedla została wstrzymana, ale lokalne władze robią wszystko, żeby te tereny obok sanktuarium przekształcić w przemysłowe. Ruszamy na pielgrzymkę. Szanowni Państwo, przeszliśmy 2 kilometry. Zostało nam już tylko 228. Dotarłyśmy do Legionowa, przeszłyśmy dzisiaj 22 km i śpimy dzisiaj u przyjaciół naszej koleżanki, których nie znamy, ale którzy zgodzili się nas dzisiaj ugościć, przyjąć na noc. Czekają na nas w domu gofry, więc nie możemy się doczekać. I jutro też plecak będzie lżejszy, bo mamy tutaj prezenty dla ich małego dzieciaczka. Drewniane, więc trochę ważą. Dzień dobry! Wyruszyłyśmy dzisiaj z Legionowa do Nasielska. Idziemy przez Dębie. Dostałyśmy gofry na drogę. Przed nami 27 km, za sobą mamy już pierwsze 6. Trochę bolą nas nogi, mnie lewa, ciebie prawa, więc się uzupełniamy. Nie mamy żadnego noclegu na dzisiaj, więc jeżeli będą jakieś hotele w Nasielsku, to zatrzymamy się w hotelu, a jeżeli nie, no to będziemy chodzić i szukać. Szukamy restauracji o nazwie Leśna, żeby zjeść obiad. Nie wiem, co my takiego zrobiłyśmy, ale trasę, którą miałyśmy pokonać w 2,5 godziny, szłyśmy 4,5 i pokonałyśmy 2 razy więcej kilometrów. Ona miała mieć 8, a my przeszłyśmy 16. Jemy obiad i potem ruszamy dalej, ale musimy jakoś zmienić strategię marszu, bo przed nami jeszcze 17 km i jak będziemy tak kombinować, to zastanie nas ciemna noc. Ruszamy do Nasielska i musimy trzymać się drogi. Trasa jest dzisiaj bardzo nieprzyjemna. Idziemy ciągle w spalinach. Jestem na pielgrzymce do Gietrzwałdu i chciałam się zapytać, czy znalazłby się na parafii jakiś kącik.
Nie za pokutę. My z intencjami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przeszłyśmy już 24 km. Jeszcze tylko 10! I mamy nocleg! Nie mogę się doczekać, ponieważ 6 minut od parafii jest restauracja, w której serwują ziemniaki na 1000 sposobów. Może przesadziłam, na 100. Ziemniaczana pizza w Nasielsku w restauracji Kartoflisko i naleśniki ziemniaczane. Rzuciłyśmy się na to jedzenie. Kasia poparzyła sobie podniebienie, ale nie dałyśmy rady. Ale to jedzenie jest przepyszne. Pizza smakuje jak taka domowa, polska pizza. Przepyszna. U mnie w domu się przynajmniej robiło. U Ciebie się robiło pizzę? Nie, nigdy. U mnie się zawsze robiło. Na grubym cieście z mnóstwem dodatków. I taka jest właśnie ta pizza. Weźmiemy na wynos oczywiście. No, można się oczywiście ze mnie śmiać, nie ma problemu, ale jakbym pokazała, jakie mam tutaj siniaki i obtarcia, wysłałam mojej mamie zdjęcie i napisała koszmar, kropka. Po 34 kilometrach dotarłyśmy. Ksiądz przywitał nas pięknie. Dostałyśmy herbatkę, farelkę, żeby się ogrzewać. Jutro rano idziemy na mszę. O 6:40 musimy wyjść do kościoła. No i nie wiemy, jakie są plany na kolejny dzień. Nie wiemy, na ile nam nogi pozwolą. Ksiądz pięknie się nami zaopiekował. Wychodząc, dostałyśmy numer do księdza Adama, który posługuje w parafii w Ciechanowie, więc mamy kolejny nocleg już zapewniony. Przed nami 38 km, jest 9 rano, a nawigacja pokazuje 8 godzin drogi, bez zatrzymywania się. Więc musimy się dzisiaj bardzo śpieszyć, żeby zdążyć przed zachodem słońca. Za 9 kilometrów dotrzemy do Genzi Kebab. Cieszysz się na kebaba? Nie wiem, co lepsze, kebab czy nazwa tego kebaba. Za 450 metrów dotrzemy do kebabowni. Nigdy w życiu tak się nie cieszyłam na to danie. Bolą mnie tak strasznie stopy. Jesteśmy. O, myślałam, że nie dotrzemy tutaj. Genzi Kebab. Dzień dobry. Jestem już bardzo zmęczona. Ja nie wiem, co się stało, ale po prostu moje mięśnie przez siedzenie w tej restauracji wszystkie się skurczyły i po prostu czuję się taka pozgniatana w każdą stronę.
Mapy Google ciągle narażają nas na niepotrzebne kilometry. Tam jest ścieżka, trzeba tylko przejść przez zagajnik. Ludzie. Gada druty. Ty to zawsze mnie po prostu w krzaki wyprowadzisz. Na manowce. Kochana, patrz, to jest dwupasmówka. No pięknie. Przed nami przystanek na kawę. Zatrzymałyśmy się na kolejną przerwę. Te częstsze przerwy nie służą. Coraz trudniej wstać. Podnieść tyłek i iść dalej. A jeszcze mamy 10 kilometrów. A ja mam poczucie, że co przerwę zepsułaś pana. Dawaj chłopie, jakoś musisz zebrać. Kasia, łamałaś mu rękę. Stoi. Mam poczucie, że po każdej przerwie jestem bardziej czerwona. I czuję się, jakbym była taka chora na twarzy, że moja twarz jest tak gorąca i że mnie od środka rozsadza takie gorąco, jakbym miała gorączkę. Przepraszamy pana. Zostało nam tylko 9 km i 700 metrów do celu. Dobrze, ale myślę, że jeszcze 40 minut co najmniej. Nie podjeżdżać, bo my musimy na piechotę koniecznie. Ale dziękujemy bardzo. Dobrze, szczęść Boże, do zobaczenia. 2,6 jednak. Ciężary. Jeszcze niecałe 2 km do celu. Jest już tak ciężko, że liczymy ilość kroków i przekładamy to na pokonane metry. Szłyśmy tak wolno. Ksiądz Adam nie mógł się do nas dodzwonić i przestraszył się, że coś się nam stało po drodze. Wyjechał po nas samochodem i jeździł po okolicy i nas szukał. Jesteśmy na parafii. Ksiądz zamówił dla nas pizzę ogromną i załatwił nam nocleg na kolejną noc. Będziemy spać w Mławie. To jest 37 km stąd. I powiedział, że takim tempem, jak dzisiaj szłyśmy, może być ciężko. A ksiądz Adam jest miłośnikiem pielgrzymowania. W ostatnich latach był 10 razy w Santiago de Compostela i w każdej chwili swojego życia pielgrzymuje. Dobranoc. To już 4. dzień naszej wędrówki. Ja dzisiaj mam mały kryzys.
obudziłam się z bólem ścięgna i tak staram się to ścięgno rozchodzić. Mamy jeszcze 35 km do Mławy. Dzisiaj tam śpimy, bo ksiądz Adam załatwił nam nocleg na parafii w Mławie, a po drodze zatrzymujemy się na kawę u jego znajomych za 21 km. Koniec drogi. Dostałyśmy właśnie wiadomość od Michała Kamińskiego, naszego przyjaciela z piwnicy pod Baranami. Zamówiłem pogodę, może jutro jeszcze nie dojdzie, ale pojutrze na pewno. Lećcie dziewczyny, ściskam i myślę. My o tobie też myślimy, ściskamy cię, pozdrawiamy serdecznie. Sprawdźmy trasę, bo nie wiemy dokąd iść. Jeszcze 16 km na kawę. Ksiądz Adam wyposażył nas w drugie śniadanie. Dostałyśmy 8 jajek, orzechy i czekoladę. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy księdzu Adamowi i serdecznie pozdrawiamy brata księdza Adama i jego kury, od których mamy te przepyszne jajka. Dziękujemy. Nie mamy prezentu dla gospodyni, do której idziemy na obiad. Może u Kasi? Zamknięte. Dotarłyśmy do pani na obiad. Na kawę i ciastka. I tak się najadłyśmy. Kierunek Mława. Dzisiaj zrobiłyśmy już ponad 47 tysięcy kroków. Czyli pobiłyśmy nasz rekord z wczoraj. Rekord pielgrzymki. Czyli jeszcze 8,5. I będziemy na miejscu. Będziemy w Mławie. Na parafii. Ojej. Odkąd zaczęło mnie boleć drugie ścięgno, to już się tak tym nie przejmuję. Rozkłada się porówno. A ty? Chyba najbardziej bolą mnie podeszwy stóp. I to pewnie przez nawierzchnię. Jak jest już... szkoda gadać po prostu. Za wiaduktem jest Mława. Jesteśmy prawie u celu. Podskoczyłabym z radości, ale czuję, że ten skok mógłby połamać mi nogi. Śpimy w domu parafialnym. Przyjął nas ksiądz Marek. Zjadłyśmy ogromną kolację. Ogromną. I ksiądz Marek jeszcze nakarmił nas ciastem daktylowym z masłem orzechowym i truskawkami. Przepyszne i bez cukru. I ksiądz Marek w tym roku wydał też książkę. Zatrzymaj się, duchowe refleksje na adorację, urlop lub poranną kawę. Oliwka, musimy już iść spać. Wstajemy o 6:40. Nie możesz czytać. Dobranoc.
Proszę księdza, dlaczego warto wyruszyć w drogę? Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być w drodze. Nie jesteśmy jak drzewa, tylko jak ptaki. Mamy cały czas być w ruchu. Zawsze jak będziemy w drodze, będziemy mieć pewność, że się rozwijamy, że jesteśmy na swoim miejscu, bo do tego jesteśmy stworzeni, żeby właśnie być w drodze. I tak naprawdę całe nasze życie jest byciem w drodze. Zmierzamy do życia wiecznego w niebie, ale też powinniśmy być w drodze w znaczeniu rozwijania się, czyli codziennie nowe perspektywy, codziennie nowe szanse, codziennie nowy dzień, więc powinniśmy być w drodze. W samym też Bogu, w sercu Boga jest bardzo dużo życia, dynamiki. Pan Bóg nie jest kimś, kto stoi. Pan Bóg jest kimś, w kim jest dużo ruchu i takimi nas też uczynił, takimi nas też stworzył, żebyśmy byli w drodze, tak jak mówię, albo do przodu, albo w głąb. 5. dzień naszej wędrówki. Zrobiłyśmy szybki przystanek, kupiłyśmy orzechy, nadałyśmy paczkę z brudnymi ubraniami, więc powinno nam się iść lżej. Przed nami jeszcze... Oliwka, zaangażuj się trochę w moje nagranie, co? Co się stało? Idą do Gietrzwałdu, przez wamy, przez lasy, nie mając w portfelu za wiele kasy. Śpią gdzie popadnie, jedzą co w ręce wpadnie. Intencje różne, plecaki podróżne, spodnie luźne. Twarze zmęczone, stopy poranione, kobiety zdziwione. Bez mapy, bez planu, odważne w działaniu, myśląc po śniadaniu. Idą przed siebie jak w filmie o iściu, tak zwany film drogi. Kolejne historie, kolejne problemy, lecz o nich się w kolejnym filmie na YouTubie dowiemy. Oliwia i Kasia, Kasia i Oliwia, nic tych dwóch dziewczyn już nie powstrzyma. Kasia i Oliwia, Oliwia i Kasia, Sia, 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 sia. Oliwia i Kasia, nic nie powstrzyma ich. Kasia, Oliwia, nie powstrzyma ich nic. Pozdrawiamy Cię, Miłosz. Ruszamy w drogę. Zostało nam tylko jakieś 90 km. Kierunek Nidzica. Ty dzisiaj jesteś strasznie małomówna. Dzisiaj nam kiepsko idzie ta wędrówka. Już jest 11, przeszliśmy 4 km. A przed nami jeszcze 27. Przerwa. Kawa. I deser. Mam wrażenie, że jest strasznie późno. No bo jest. To niedobrze. Zgrabniej w tych butach się poszło. Bo jestem zgrabna dziewczynka. Uciekłyśmy z drogi przy głównej trasie, bo po kilku kilometrach marszu zaczęły nas piec oczy, nos i gardło. Idziemy jakąś boczną drogą, która jest trochę dłuższa, no ale lepiej się tutaj oddycha. Nie wiemy, gdzie dojdziemy, bo nogi dzisiaj odmawiają posłuszeństwa i nie wiemy, gdzie dzisiaj będziemy spały. Chodź, Kaśka.
kanapeczka od księdza Marka. I skrót, który sama znalazłam. Mam Oliwka, nadzieję, że nie wyprowadzi nas na manowce. nie no, ty robisz wspaniałe skróty. Szybki update. Nadal jesteśmy w Szczerym Polu. Jest godzina 17. Idziemy lasami, polami. No i mam nadzieję, że przed północą gdzieś dojdziemy. Tylko 14 kilometrów. Jest już Która godzina? prawie 18. Osiemnasta 48. Jesteśmy między Zabłociem Kanigowskim a Janowcem Leśniki. Idzie dwóch pątników. Idą dwie pątniczki. Idzie dwóch pielgrzymów. Idą dwie pielgrzymki. Pielgrzymko, kochana, ruszaj naprzód. Mamy jeszcze 5 km do Nidzicy. Jeden telefon, bo drugi się rozładował. I mamy tylko 12% w tym telefonie. Wędrujemy. Pokazuje nam, że godzinę. Będziemy jeszcze iść, ale mamy takie tempo. Nie wiem. Jak jeszcze przyjdziemy 30 kwietnia, to będzie sukces. Zostały nam 2,5 kilometra. Jeszcze tylko kilometr. Śpimy dzisiaj na zamku. Do komnat noclegowych musicie przejść przez główną bramę, skręcić w prawo i tam jest wejście do hotelu zamkowego. Daleko? Ta brama. Dziękujemy bardzo. To tak piechotą? Tak, 40 kilometrów. A dzisiaj z... Żartujecie sobie. Nie! Śpimy dzisiaj w zamku, w komnacie. W Nidzicy były 2 noclegi do wyboru. Jeden kosztował 500, a drugi był właśnie tutaj, w XIV-wiecznym zamku krzyżackim. W zamku nie ma żaluzji, więc Kaśka robi wygibasy. Co ja poradzę, nie zasnę, jak będzie tak jasno. Kasia, ile przeszłaś dzisiaj kilometrów? 40. Wiesz? No. I księżniczka się sama musi zadbać o swój komfort w komnacie. Bo jakoś im nie przyszło do głowy, żeby zamontować tutaj rolety, a kurde, świecą nam centralnie reflektorem po oczach. Czy to jest normalne? Jest pierwsza w nocy, musimy iść spać. Dobranoc. Zatrzymałyśmy się na śniadanie. Dzisiejszy plan to Olsztynek. Przeszłyśmy już dzisiaj 9 kilometrów. No i jeszcze wiele przed nami.
Co można znaleźć w lesie? Tartaletkę z malinami. To mój jedyny ratunek na dzisiejszą drogę. Jak ci dzisiaj mija, Kaśka, dzień? Strasznie. Jestem bardzo zmęczona. I wizja kolejnych 15 kilometrów trochę nie mieści mi się w głowie. Na razie. Zobaczymy, co na to tartaletka z malinami. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj już przeszłyśmy 20. No, każdego dnia bijemy rekordy, prawda? To co? W drogę. My musimy tak ze spokojem. Ale już jest 17. Dojdziemy. To tylko 15 kilometrów. Zapraszam na spacer. Zrobiłam sobie miksturę z białka i aminokwasów, które mają wzmocnić i przyspieszyć regenerację moich mięśni. I mam nadzieję, że jakoś przetrwam te 6 kilometrów, które nam zostało. Dotarłyśmy do naszego noclegu, no i spotkała nas bardzo przykra sytuacja. Śpimy w pokoiku w prywatnym domu, no i jest 1 maja, restauracje są zamknięte. Po drodze, jak tutaj szłyśmy, był jeden sklep już zamknięty, ale cały czas byli tam ludzie i po zamknięciu kasy pozwolili nam kupić jajka. No i zapytałyśmy się pani, przeszłyśmy dzisiaj ponad 35 km, jesteśmy głodne, czy mogłaby nam te jajka ugotować? Bo jesteśmy w jej domu rodzinnym, że jej damy po prostu łubiankę jajek, żeby nam kilka ugotowała. I ona powiedziała nie. Nie pozostaje nam nic innego niż dieta redukcyjna. Przyszła do nas przed chwilą pani i powiedziała, że jak my tak chcemy te jajka, to może nam gotować. Ale my chyba idziemy na jagodzianki, co? Tak. Bo w Olsztynku podobno są najlepsze jagodzianki w Polsce. To już ostatni dzień naszej podróży. Zostały nam 22 km do Giedrzwałdu i nie mogę się doczekać, aż tam się znajdziemy i mam w sobie dużo ekscytacji, radości, euforii, ale też jest mi tak strasznie smutno, że to jest koniec tej podróży. Jagodzianki są pyszne. Nie wiem, co się takiego stało, ale nogi same mnie niosą. Kaśka, nie biegnij tak! Ale ja się nie mogę zatrzymać. Jeszcze 16 kilometrów i będziemy u celu. Podróże bywają zaskakujące. Przed nami
rzeka. Zapraszam na wspólną kąpiel. Przyjemnie się ochłodzić, nie sądzisz? Tym się trzyma. Moja łydka. O Boże! Przepraszam! Ojej! Żaba. Żaba. Kolejna? Nie. Aj, to się topi. Dobra, chyba trzeba wskoczyć tutaj. To puszczam cię. Nie. Kaśka. Chodź. Poczekaj. Dobra, już. Dobrze. Ajajaj! Co się dzieje? Po prostu wyłazi i tyle. Koniec. Ostatkami sił. 500 metrów. Dotarliśmy. W 1877 roku w małej wsi Giedrzwałd objawiła się Matka Boża. Pokazała się Justynie Szafryńskiej, która miała 13 lat, właśnie przygotowywała się do pierwszej Komunii Świętej i wracała z mamą do domu. Zobaczyła Matkę Bożą na klonie. Matka Boża siedziała na tronie i trzymała w rękach atrybuty królewskie. Powiedziała dziewczynce, że będzie tutaj przychodziła przez następne 3 miesiące. Dziewczynka razem z mamą powiadomiły o tym proboszcza Wajsla, który od razu przejął się sprawą i zawiadomił o tym biskupa. W kolejnych miesiącach, dokładnie przez 3 miesiące, Matka Boża pokazywała się tutaj 3 razy dziennie. Widziały ją 4 dziewczyny, które zaraz po objawieniach były przesłuchiwane przez 5 księży. Wszystkie objawienia były spisywane, dziewczynki nie mogły się ze sobą komunikować, mieszkały na ten czas objawień w 4 różnych wsiach i sprawdzane było każde ich słowo, jak widziały Matkę Bożą, w jakim humorze była Matka Boża, co im mówiła. Objawienia zostały uznane przez Watykan. A działo się to wszystko w czasie, kiedy ten fragment ziemi był w zaborze pruskim. Był tutaj Kulturkampf, próbowano wydrzeć z serc Polaków religię i te objawienia mają o tyle wielkie znaczenie, że wydarzyło się właśnie w tym momencie, że w ciągu tych 3 miesięcy objawień do Giedrzwałdu przyjechało 500 000 ludzi ze wszystkich 3 zaborów. I wielokrotnie byli to prości ludzie, którzy nie znali historii Polski, nie wiedzieli, że byliśmy kiedyś królestwem, nie wiedzieli, że mieliśmy króla. I tutaj właśnie w tej malutkiej wsi Giedrzwałd orientowali się, że ludzie z innych zaborów też mówią po polsku. I nie potrafili w to uwierzyć, że Polska była królestwem. I ci, co mogli, ci, których było na to stać, jechali do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, żeby na pewno na własne oczy zobaczyć to, co usłyszeli tutaj w Giedrzwałdzie. Zaborcom pruskim nie podobały się te objawienia, nie podobało się orędzie Matki Bożej. Matka Boża powiedziała, że mamy codziennie odmawiać różaniec, że mamy dbać o nasze rodziny, że mamy zerwać z nałogami rozpusty i alkoholizmu. Więc oczywistym jest to, że ze wszystkich sił blokowali rozpowszechnianie się wiedzy o tych objawieniach. Później nastąpiła I wojna światowa, II wojna światowa i komunizm.
Komuniści walczyli z religią, więc też robili wszystko, żeby te objawienia nigdy nie ujrzały światła dziennego. Zatrudnili sztab ludzi po to, żeby jak najbardziej ograniczyć możliwość pielgrzymowania do tej miejscowości. No i mamy dzisiejsze czasy. Nazywam się Jacek Wiącek, jestem przewodniczącym Komitetu Obrony Gierszwałdu. No i jak wygląda dzisiaj sytuacja? No, sytuacja jest dramatyczna, ponieważ po ostatniej 3,5-letniej batalii z Lidlem, gdzie udało nam się tego molocha przepędzić stąd, niestety mamy kolejny zamach, kolejną właściwie taką batalię mającą na celu zniszczenie Gierszwałdu. No nie wygląda to dobrze. Wójt uchwalił 21 kolejnych stref przemysłowych dla Gierszwałdu. Tutaj są pokazane, mniej więcej pokażę taką mapkę. Na tej mapce widzicie Państwo czerwone punkty, czerwone takie placki. To są hale do 24 metrów między innymi, wysokiego składowania i przemysłowe. Natomiast te fioletowe tutaj, które widzimy, to jest hale produkcyjne, tak? Widzimy też tutaj czerwoną taki placek na Błoniach, które za nami, znaczy przed nami właściwie się znajdują, gdzie odbywają się pielgrzymki. No i msze inauguracyjne objawieniowe, tak? Czyli we wrześniu mamy objawienia i na tych Błoniach gromadzą się pielgrzymi. No teraz jest to z przeznaczeniem na fotowoltaikę. 7 hektarów zamiast tej łąki chcą umieścić tutaj panele słoneczne. Tak zwaną ładnie się nazywającą elektrownię słoneczną. Nieopodal na wyjeździe do Strudy z Gierszwałdu planowany jest potężny, właściwie nekropolia, cmentarz na 20 000 grobów. Nie wiadomo po co, skoro gmina ma 7 000 około mieszkańców, a w samym Gierszwałdzie mieszka tylko 500 osób na stałe. Te strefy industrialne, których jest ogólnie około 21, są tak wielkim zagrożeniem, można sobie tylko wyobrazić, cały Gierszwałd to około 40 hektarów, tak? A tutaj mamy industrializację, czyli budowę tych hal przemysłowych, produkcyjnych dookoła, wszystkiego razem z fotowoltaiką włącznie, mamy 250 hektarów. To możemy sobie pomyśleć, ile razy to jest większe od Gierszwałdu, tak? Te strefy. Więc ta miejscowość po prostu przestanie istnieć, jak się to wszystko wybuduje. To będzie jeden wielki smród, spaliny od tirów, rozjeżdżą tiry po prostu tą miejscowość na drobny mak. I do tego nie możemy dopuścić jako Polacy. A jak wielka miała być inwestycja Lidla? No to Lidl miał być na 42 hektarach. A teraz mówimy o 250 hektarach. Także widzimy tą skalę, tak? Przy czym sam Lidl już miał mieć wysokość 24 metrów. Hale plus centrale chłodzące to mamy tam 28 metrów, czyli wysokość wieżowca. Jak pobudują nam to dookoła sanktuarium, no to po prostu będzie widać tylko kominy tych fabryk, tak? I nic więcej. I potężne hale, i farmy fotowoltaiczne. Do tego nie możemy dopuścić w żaden sposób. Jest to dosyć szokujące. No nawet nie dosyć, płakać się chce. Ten obszar jest objęty ochroną. Jest objęty ochroną krajobrazową, jest wydana uchwała o krajobrazie chronionym rzeki Doliny Pasłęki. Oczywiście władze gminy nic sobie z tego nie robią, omijają te przepisy, nie respektują po prostu tych przepisów, tak? Dla nich nie jest to istotne. Uważają, że te hale, ten przemysł, który tu chcą zrobić, w niczym nie zakłóci działania Świętego Źródełka, które de facto na tym planie ogólnym nawet nie jest wpisane, czyli można te źródełko właściwie zniszczyć i to nic z tego nie będzie, bo ono nie jest ani opisane w planie, jakby go nie było w ogóle i nie jest nawet ujęte, jakby nie jest wrysowane. No, coś skandalicznego. Według tego planu, który robi gmina, Matka Boża się ukazała w kościele. To jest totalna nieznajomość tematu objawienia gierszwałdzkiego. Totalny, bo wiadomo, że się objawiła na klonie. No ale według nich w kościele się objawiła. W ogóle o sanktuarium jest minimalnie powiedziane w planie ogólnym, lakonicznie, właściwie parę słów o zabytkach, które tu są, czyli kapliczki, wszystkie te obiekty sakralne też nie jest po prostu rozpisane na ten temat. No także mamy to, co mamy i widzimy, jaki jest cel tego wszystkiego, co chce zrobić wójt razem z Radą Gminy. A jak wygląda sytuacja takich sanktuariów na świecie? No oczywiście one są pielęgnowane, to są tak zwane perełki. Jest tylko 12 miejsc takich na świecie uznanych przez Kościół i Watykan.
No one są rozwijane pod kątem turystyki pielgrzymkowej. Generalnie, no, można tak potocznie tak nazwać, chodzi o pielęgnowanie tych kultów, no ale też no, ten rozwój idzie w kierunku hotelarstwa, żeby ci pielgrzymi mieli się gdzie zatrzymać, jakiejś gastronomii, tego typu. Czyli rozwój Gierczwałdu generalnie jest możliwy, jest jakby dopuszczalny i jesteśmy za tym, natomiast nie jesteśmy za industrializacją tego miejsca i niszczenia wartości historycznych, kulturowych tego obszaru świętego właściwie, tak? I to jest taka nasza perła narodowa, którą musimy za wszelką cenę obronić. A czy jak przyjeżdżają pielgrzymi do Gierczwałdu, to mają w tym momencie gdzie się zatrzymać? No jest ciężko z tym, już teraz nie ma miejsc wolnych do końca roku właściwie, a w weekendy to już właściwie no, można o tym zapomnieć, tak? Bo nawet w tygodniu już jest ciężko. Troszkę jest luźniej w zimę, natomiast już jak się zaczyna cieplej, czyli ten kwiecień, maj, do późnej jesieni już są miejsca właściwie zajęte, obłożone. Nawet niektóre miejsca to są także na kilka lat wcześniej. A co możemy robić, żeby ratować to miejsce? Proszę Państwa, więc tak, mamy tutaj taką petycję, pokażę ją też. To jest o dopisanie popierające nadanie statusu sanktuarium narodowemu, czyli sanktuarium w Gierczwałdzie. Chcemy, żeby zostało sanktuarium narodowym. Druga petycja jest o dopisaniu układu urbanistycznego całej miejscowości Gierczwałd do rejestru zabytków. No to możemy na chwilę obecną czynić, żeby uchronić. No i oczywiście presja społeczna, tak, też jakieś protesty, wysyłanie pism do wójta, maili, po prostu no, Polacy muszą się wypowiedzieć o tej sprawie. Pod koniec maja 23 będzie potężna pielgrzymka do Gierczwałdu. Chcemy zwołać całą Polskę i pokazać siłę polskich serc po prostu, tak? I pokazać siłę katolików, że my się po prostu na to nie godzimy i za naszego życia po prostu nie dopuścimy, żeby to miejsce było zniszczone. Jesteśmy właśnie przy źródełku, które w trakcie objawień pobłogosławiła Matka Boża. A tuż za tym źródełkiem znajduje się ogromna łąka, która ma zostać przeznaczona do wybudowania farmy fotowoltaicznej. Słyszał Pan może o obszarze przemysłowym? Nie słyszałem. Nie słyszał Pan? Nie. Dziękuję bardzo. Czy wie Pani, jakie są plany inwestycyjne na najbliższe lata? Nie wiem, my nie jesteśmy stąd, my stoimy po wodę świętą. Dobrze, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, czy mogłabym Państwu zadać jedno pytanie? Czy wiedzą Państwo, jakie są plany inwestycyjne na najbliższe lata, które mają się wydarzyć w Gierczwałdzie? Nie słyszeli Państwo o strefie przemysłowej? Nie. Dziękuję. Czy wiedzą Państwo, jakie gmina ma plany wobec Gierczwałdu? Plany inwestycyjne. Strefa przemysłowa czy coś, nie? Tak gdzieś tam się obiło uszy. Coś właśnie, że były protesty, mieszkańcy się nie zgadzają na utworzenie, ale nie, coś ma być jeszcze takiego gorszego przy samym sanktuarium. Kurczę. Wcześniej to miało być od Lidla coś, nie? W 2025 roku proboszcz parafii w Gierczwałdzie przyjechał do papieża Leona XIV, żeby zaprosić go do Gierczwałdu. Oprócz zaproszenia przywiózł ze sobą figurę Matki Bożej. Niestety jest to figura Matki Bożej, która objawiała się w Lourdes, a nie w Gierczwałdzie. Tu w Gierczwałdzie opiekunami tego sanktuarium były różne zakony i niestety żaden z tych zakonów nie wykonał pracy, jaką powinna zostać wykonana w zakresie szerzenia informacji na temat objawień. Łatwo zrozumieć motywacje niemieckie, pruskie, Bismarcka. W sytuacji, w której Polska jest pod zaborami i Bismarck ma konkretne plany przyłączenia Polski do zjednoczonych wówczas Niemiec, to ja rozumiem, że nie było im w smak mówić o tym, że Matka Najświętsza objawia się
jako królowa Polski. Najbardziej budzące zdziwienie jest to, że wiele się nie zmieniło od tego czasu dnia dzisiejszego. Ja mogę powiedzieć, że w Gietrzwałdzie byłem od wczesnego, młodego życia, od jakichś 14 lat. Miałem już, mama mi pozwoliła przychodzić tutaj nawet pieszo do Gietrzwałdu. I ja byłem tutaj bardzo, bardzo często. Z przykrością muszę powiedzieć, że nikt z tych wspomnianych opiekunów nie wskazał mi na strop sanktuarium, gdzie były namalowane bezpośrednio po objawieniach wizerunki Matki Najświętszej, tak jak się ona objawiała. Jako królowa Polski, siedząca na tronie wysadzanym perłami, w koronie perłami wysadzanej i z regaliami, czyli z berłem i jabłkiem królewskim w dłoniach. Do dzisiejszego dnia nie jest to informacja, o którą się troszczą opiekunowie tego sanktuarium. Uznałem, że jest to na tyle ważna sprawa, że zbudowałem Muzeum Gietrzwałdzkie, w którym staram się tą prawdę jak najlepiej poznać i jak najlepiej jest to dla mnie możliwe ją szerzyć. Mogę powiedzieć, że udało mi się dotrzeć do książeczki, która została wydana 5 miesięcy po objawieniach przez kogoś, kto był uznawany za najlepszego teologa tamtych czasów. Po każdym objawieniu był spisywany protokół przesłuchania przez każdego księdza, podpisywany potem przez tą przesłuchiwaną wizjonerkę. Także można powiedzieć, że tych protokołów musi być bardzo dużo, ponieważ wszystkich objawień było 187. 5 księży przesłuchiwało 4 wizjonerki, że to jest 3400 kilkadziesiąt raportów. Raporty te niestety zginęły, zostały najprawdopodobniej wywiezione, nawet nie najbardziej, ale na pewno zostały wywiezione do Niemiec. To, co do nas trafiło, to strzępki tych protokołów przetłumaczone z powrotem z języka niemieckiego na polski. No i na tej podstawie mówi się nam o objawieniach. Matka Najświętsza w jednym ze swoich objawień powiedziała następujące słowa. Jeżeli was, Polacy, stać będzie na to, żeby tu w Gietrzwałdzie zaistniał nieustający różaniec, to znaczy różaniec, który będzie odmawiany dzień i noc przez 7 dni w tygodniu, to ona obiecuje nam, że do końca czasów nic złego Polski nie spotka. Proszę Państwa, trudno mi wprost uwierzyć, a już na pewno zrozumieć, że do dzisiejszego dnia ta prośba Matki Bożej była ignorowana i jest ciągle ignorowana. To już jest koniec naszej wędrówki. Przeszłyśmy 230 km w 7 dni i szczęśliwie, bez żadnych kontuzji, udało nam się dojść do celu. Sytuacja w Gietrzwałdzie nie wygląda dobrze. Ważą się losy tego miejsca i to od nas zależy, czy te tereny zostaną przekształcone w obszary przemysłowe, czy stanie się to miejscem kultu, tak jak Fatima, Lourdes, Guadalupe, gdzie będą mogli podróżować i pielgrzymować ludzie z całego świata.